Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj przychodzę do Was z takim jeszcze ażurowym swetrem, ale mam do niego sentyment, ponieważ kiedyś, dawno temu miałam taki sweter. Oczywiście to był sweter jeszcze kupiony w sklepach, kiedy to robili takie fajne różne rzeczy. Dzisiaj już pewnie takich nie ma albo ciężko znaleźć, dlatego trzeba sobie zrobić samemu. Mam nadzieję, że Was zachęcę. Nie jest to trudny sweter, wręcz przeciwnie. Starałam się go robić tak, żeby nie było żadnej linii raglanowej, bo o to właściwie mi chodziło, że ten sweter jest tak naprawdę z takiego koła, półkoła można powiedzieć. Tak tworzymy tutaj go na zasadzie tej, że zaczynamy od tego dekoltu. Ja ten dekolt zrobiłam już tak, żeby stanowił w miarę moją szerokość tutaj ramion. Tu ta dolna część. Dlatego dekolt jest już profilowany, że tu przy szyi ma mniej i oczywiście w dolnej części dekoltu jest więcej. Zastosowałam dwa różne ściegi, żeby uzyskać właśnie taki fajny dekolt w kształcie koła, żeby to nie był taki zwykły, kwadratowy, że nam się nic nie układa i nam się marszczy, tylko od razu fajnie układający się długi, szeroki dekolt. To jest jak gdyby wyznacznik tego wzoru, że trzeba sobie taki dekolt zrobić i później myślę, że w miarę gładko wszystko pójdzie. Ponieważ mamy tylko jedno zwiększenie w jednym rzędzie. Ja to oczywiście wszystko Wam powiem. Zauważyłam, że już sam fakt, że dopasujecie dekolt do swoich wymiarów, do swoich tutaj ramion, dolnej części, to takie zwiększenie, które ja tam proponuję, absolutnie wystarcza. Po prostu wydaje mi się, że to będzie zależało od po prostu Waszego rozmiaru dekoltu, to ile Wam ostatecznie wyjdzie oczek. Ale też nie ma tego złego, ponieważ tak jak ja zawsze tłumaczę na kilka sposobów, gdzie jeszcze można dodać oczka, gdzie jeszcze można rozszerzyć, co jeszcze można zrobić. Aczkolwiek ja tutaj tak aż bardzo nie potrzebowałam, żeby go rozszerzać, więc w zasadzie sweterek wyszedł mi od pierwszego razu, więc nie mam drugiego. Czasami trochę na filmie doradzam oglądnąć go od początku do końca, bo czasami wprowadzam w trakcie zmiany. To właśnie wynika z tego, że ja robię tylko jeden taki sweter, jeden wzór. Nie mam czasu na to, żeby dwa razy myśleć o tym samym swetrze. Dlatego robię go na takim spontanie. Mam nadzieję, że Wam się go spodoba. Tutaj w środku mamy taką fajną, delikatną siateczkę, dosyć nietypową, fajny taki wzór na siateczkę Wam pokażę. Ja już raz stosowałam ten ścieg, ale tym razem będzie trochę zmieniony, dlatego on nie wygląda jak zwykłe półsłupki, także musicie przewinąć film dalej, żeby zobaczyć, jak tworzymy taką fajną siateczkę. No i oczywiście ja stworzyłam sobie jeszcze ściągacze na dole. W trakcie filmu mówię, że tego nie musi być, możecie mieć zwykłe takie też zakończenie. Ja to wszystko oczywiście Wam pokazuję w trakcie tworzenia filmu. No i co? I mam nadzieję, że Was zachęcę, ponieważ ja znowu użyłam sobie włóczki Drops Bell. Ostatnio była do końca miesiąca, tego miesiąca lipca jest na nią promocja, dlatego ja zawsze biorę sobie dwa kolory i działam. Także tutaj zużyłam kolor, to jest kolor 07, chociaż nie wiem, czy to jest etykieta z tego, bo robię sobie jeszcze taką sweterek fajny na drutach, tym razem w takiej zieleni, ale to no już nie sprawdzę. Także kolor oczywiście zależy od tego, co Wam się podoba. I jeśli chodzi o ilość motków, to ja miałam 10, z tym, że czyli powiedzmy, że to jest 500 gramów sweter, ale on mi tyle nie wyszedł. Zostało mi tam niecały motek i też polecam sprawdzać sobie na bieżąco, prać, tak jak ja wcześniej mówię, ponieważ swetry ażurowe mają to do siebie, że jeszcze się rozciągają, więc czasami możemy po prostu użyć mniej włóczki. I tak się prezentuje, wszystko tak jak widzicie tutaj jest z tego koła, po wypraniu on się fajnie tutaj układa, nie marszczy, na początku możecie mieć delikatne marszczenia, takie falowania, ale tak jak widzicie u mnie po wypraniu on się bardzo fajnie ułożył i nie ma tutaj żadnych problemów. Trzeba tylko po prostu działać. A sweterek się robi naprawdę bardzo szybko, bo tak jak już wiecie przy tej włóczce Drops Bell to szybko znika motek. Ja używam jeszcze szydełka 4 mm, duży jak na mnie oczywiście. I dzięki temu taki sweterek można jeszcze dosłownie w kilka dni szybko sobie zrobić. Także ja Was oczywiście serdecznie zapraszam.
Ten sweter zaczynamy robić trochę nietypowo, bo zaczynamy robić go od dekoltu i tak będzie wyglądał ten dekolt. Jest to tak naprawdę robiony dekolt tam i z powrotem, ale pierwsza część jest górna, zawężająca, a druga część jest taka rozszerzająca. I tak właśnie wygląda ten dekolt. Fajne jest to, że robimy go na bieżąco, na taką szerokość, jaka Wam odpowiada, czyli kiedy już macie w miarę długi zrobiony ten paseczek, można go spiąć klamerkami i sprawdzić, jak się układa. Ważne, żeby układał się tak ładnie tutaj na ramionach, żeby on leżał głębiej. To nie jest taki płytki dekolt, to jest taki trochę głębszy dekolt. Więc zaczynamy od dekoltu i ja Wam pokażę, jak będzie wyglądał wzór, choć on jest bardzo prosty. To trzeba zachować jakby pół wzoru inną, pół inną. I już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. Oczywiście przydadzą nam się znaczniki, no i oczywiście włóczka. Ja już mam tutaj ten dekolt zrobiony, więc pokażę Wam tylko część tego wzoru, bo tak naprawdę on jest bardzo prosty. I tak, mój dekolt ma wysokość 10 cm. Jeśli chcecie mieć inną wysokość, musicie sobie po prostu inaczej dobrać liczbę oczek. Dla tej włóczki i dla szydełka 4 mm nabieram 20 oczek łańcuszka. Robię sobie pętelkę podstawową i nabieram 20 oczek łańcuszka. Czyli mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 jako oczko brzegowe. Teraz przerobimy cały rząd oczkami ścisłymi z narzutem. Czyli tak, mamy tak położony łańcuszek, żeby było widać te pętelki przednią i tylną. Dwie oczywiście boczne miałam na myśli. Odwracamy łańcuszek w taki sposób, żeby widzieć tylną pętelkę i w tej pętelce będziemy pracować. Czyli odliczając drugie oczko od szydełka, czyli tutaj, tu jest ta pętelka, robię narzut, wkładam sobie szydełko w tą pętelkę, przeciągam i od razu przeciągam przez dwie pętelki. I tutaj zaznaczam znacznikiem. I do końca robię dokładnie ten sam ścieg, wyjątkowo tutaj. Pierwszy ścieg robię tutaj taki sam na początku, potem już sobie to rozdzielimy. Czyli oczka ścisłe z narzutem do końca całego tego rzędu w każdą pętelkę. I tutaj cały czas. Oczka ścisłe można zrobić tak, że odwracamy w ten sposób, bądź też oczywiście można zrobić tutaj przodem. Wszystko jedno, technika dowolna, jak Wam wygodniej. Wyjdzie tak samo. I oczywiście tutaj dokończę sobie. Tak jak mówię, to nie musi być 20 oczek, może być znacznie szerszy, może być na 30, może być w ogóle węższy, może być na 15. Sami sobie możecie zdecydować, jaka będzie dla Was szerokość dekoltu odpowiednia. Ja Wam oczywiście pokazuję sposób, który ja wykonałam. Mamy pierwszy rząd i teraz robimy oczko do góry i odwracamy robótkę. Ok, teraz tak, rozdzielimy sobie te oczka na pół, czyli 10 oczek będziemy używać do zrobienia półsłupków nawijanych, czyli z narzutem, w tylną pętelkę, a pozostałe 10 będziemy robić oczka ścisłe z narzutem również w tylną pętelkę. Czyli tak będziemy pracować, żeby jedna część była węższa, a druga szersza. Ja sobie musiałam sprawdzić, w którym momencie zaczynałam od półsłupków, ale tu mam ten łańcuszek. Chcę, żeby w tą stronę były oczka skierowane. Jak będzie sweter zakładany, to będzie mój przód, czyli to jest moja prawa strona, żeby oczka szły w takie V. I tak teraz mam właśnie ułożone, więc już teraz zaczynam od szerszego rzędu, czyli robię od razu półsłupki nawijane, czyli robię narzut, pobieram tylną pętelkę, tylną tutaj nitkę od tej pętelki, czyli jeżeli macie tutaj całą pętelkę, ona ma przednią i tylną nitkę, to wbijam się oczywiście w tylną tutaj od góry niteczkę, przeciągam, pobieram i przeciągam przez wszystkie trzy
i znowu zaznaczę sobie znacznikiem i tak muszę wykonać 10 półsłupków nawijanych, czyli narzut, tylna nitka od pętelki, 3, mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I teraz zmieniamy na ten płaski wzór, czyli ten, co już robiliśmy na początku. Od razu przerabiam oczka ścisłe z narzutem, czyli tutaj narzut, również tylna nitka od pętelki, tylko przekładam od razu. Zastosujemy tutaj 2 ściegi, po to, żeby właśnie ten kołnierz, ten dekolt się tak ładnie układał. Nie będzie na prosto, tylko będzie właśnie w taką łódeczkę fajnie wyglądał. Również tutaj przerabiam do końca, tylko pamiętajcie, że pobieramy tylną pętelkę, żeby to ładnie wyglądało. Na samym końcu zawsze pobieram pętelkę całą, czyli tak naprawdę z przedniej i tylnej nitki. I znowu odwracam i wykonuję to samo. Tym razem 10 oczek ścisłych z narzutem, również w tylną pętelkę, tylną nitkę, pętelkę. Wiadomo, o co chodzi. Ok, czyli tak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i oczywiście zmiana oczka, półsłupki z narzutem nawijane tak zwane, czyli znowu narzut, tutaj tylna nitka od pętelki, tak żeby było widać te ładne łańcuszki, tak żeby się to ładnie w ogóle układało. Pobieramy sobie tylko tylną nitkę i też tutaj oczywiście do końca już 10. Ja podzieliłam 10 na 10, czyli 10 takich, 10 takich. Wy możecie totalnie, zupełnie inaczej zrobić. Ta przednia część węższa może mieć w ogóle mniej tych oczek. Może być tyle samo po połowie, ale na przykład przy 30 oczkach. To wszystko zależy od też rozmiaru waszego, jaki chcecie mieć szeroki dekolt. Także to można sobie dowolnie zmieniać. I tak jak wcześniej wspominałam, tutaj też pobieram całą pętelkę. I znowu oczko do góry i powtarzamy to samo. To są naprawdę bardzo proste ściegi, takie podstawowe, więc ja tutaj się nie chcę zbyt długo zastanawiać na pokazywaniu tego ściegu. Pamiętajcie tylko, że po prostu musimy w połowie zamieniać ścieg. Oczywiście możecie mieć wpięty znacznik lub po prostu sobie liczyć. No ja sobie liczyłam, bo nie lubię tych znaczników, więc za każdym razem sobie liczyłam do 10 i zmieniałam. Oczywiście ułożenie musi być w taki sposób, żeby prawa strona była tutaj tymi dzióbkami V do góry. To też nie jest takie ważne, tylko ja po prostu lubię to ułożenie i tak zdecydowałam, że początek jest dla mnie tutaj, gdzie mam pętelkę i w ten sposób będę szła cały czas, wykonując cały czas ten długi dekolt i tak właśnie to zrobiłam. Nie będę Wam podawać ile, bo robicie to dosłownie na wyczucie dla siebie. Nie musicie dokładnie liczyć, ile to jest centymetrów. Po prostu załóżcie na siebie i sprawdźcie, czy już taka szerokość Wam odpowiada. A gdy już Wam odpowiada, to zatrzymujemy się na górze, tutaj w miejscu, gdzie była węższa część i pokażę Wam, jak to ładnie zszyć. Czyli tak, ja zatrzymałam się na górze, tak jakbym zatrzymała się wykonując wzór na prawej stronie, więc teraz będę zszywała na lewej. Czyli przykładam sobie prawą stronę do środka w taki sposób i te dwa końce od razu sobie ładnie zszyjemy tak, żeby nie było widać naszego szwu. Ja się tutaj przybliżę do Was i robimy tak. Patrzymy sobie, który ścieg będzie ładny do wyeksponowania, a który zakryjemy. Czyli tak, tu mamy ładny ścieg, więc go zostawiamy, więc tu będziemy pobierać całe oczko i tutaj prawdopodobnie też pobieramy całe oczko z tej strony, żeby przykryć, żeby zostawić tą część. Czyli tak,
Od razu się wbijam w pierwsze oczko, pomimo że mam tutaj pętelkę, i też wbijam się tutaj w pierwsze oczko z tej strony i przekładam i robię oczko ścisłe tutaj. I znowu pobieram całą pętelkę z tej strony, całą z tej strony i robię oczko ścisłe. Ważne jest właśnie, żeby od górnej części dekoltu iść do dolnej, bo od razu będziemy dalej wykonywać ściek, nie będziemy doczepiać włóczki, wykorzystamy sobie to, co mamy, więc idziemy od razu bez żadnego odcinania włóczki. Po zszyciu przejdziemy już do wzoru docelowego prawie. Ja tutaj sobie dokończę. Oczywiście musimy sobie to po kolei poszywać. Widzicie, naprawdę w ogóle nie ma różnicy przy takim zszywaniu. I teraz ja oczywiście dojdę sobie tutaj do samego końca. Oczko po oczku. I zaraz pokażę Wam, co będziemy robić dalej. Dobrze, mam zszyte już ostatnie oczko, to była moja lewa strona, więc następnie musimy sobie wywinąć ten dekolt na prawą stronę i teraz będziemy już pracować na prawej stronie. Zawsze możecie się upewnić, czy dekolt jest teraz jeszcze dobry, czy już dobry po tym zszyciu zwykłym, takim już docelowym, czy Wam po prostu odpowiada. Tak jak mówię, to jest wszystko jedno, ile Wam się tutaj nazbierało tych centymetrów, nie ma takiego znaczenia. Jestem tutaj teraz w miejscu, gdzie miałam tą pętelkę i od razu tutaj po złączeniu ostatniej części będziemy teraz obrębiać sobie dookoła ten dekolt. Jeśli chodzi o wzór, to za chwilkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, natomiast zanim przejdziemy do takiego wzoru, który widzicie, musimy sobie dokładnie obrębić tutaj tą część. I teraz tak, jak to zrobić? Oczywiście to wszystko zależy od rozmiaru, ale ja zdecydowałam, że będę robiła to w taki sposób, że jak mam tutaj tę szerszą część, bo pracujemy na tej szerszej części, mam tutaj te oczka, to tutaj będę się wbijała, już Wam pokazuję igłą, tu w środkową część tego oczka i stąd będę również robiła ściek. Natomiast ta część tutaj również jest mi potrzebna, jest dosyć szeroko, więc tu również zarówno z tej gdzieś strony i z tej gdzieś strony tak naprawdę będę wstawiała dwa oczka, czyli tak naprawdę jedno będzie tu i dwa w środku, jedno tu i dwa w środku. I za chwilkę Wam pokażę dokładnie, jak to będziemy robić. Tutaj jest takie łączenie, więc od razu zrobię sobie oczko ścisłe na razie, jeszcze oczko do góry. Robię narzut i wbiję się mniej więcej gdzieś tutaj blisko pierwszej tutaj tej części, żeby stworzyć pierwszy wzór. Czyli robię w taki sposób, przekładam tutaj pętelkę i przekładam. I tak jak Wam wcześniej wspominałam, będę się wbijała tutaj w środkową tą część albo którąś tutaj. Może być ta, jeżeli widzicie taką pętelkę nad i nie ma problemu żeby z nią bić, to może być nad. Może być całkiem w pętelkę, tylko że ona wtedy może stworzyć taką dziurę, więc po prostu wbiję się tutaj, przekładam i przerabiam. I tak jak, ale ona też się w sumie ciągnie, więc może lepiej jednak jak wbiję się w środek, przekładam tutaj i przerabiam. I po dwa pomiędzy tymi warkoczami, czyli mniej więcej przebijam się gdzieś tutaj, przekładam i przerabiam, narzut. Tu gdzieś dosłownie muszę pobrać dowolne tutaj te pętelki i wykonać sobie ten ściek nietypowy. Ja nie wiem, jak on się nazywa, ale robię narzut, wbijam się tutaj, przekładam i jeszcze raz narzut i przerabiam. Czyli obrębiamy sobie dookoła tym pięknym ściegiem, zachowując właśnie tą ilość tych takich półsłupeczków, takich, nawet nie wiem jak to nazwać, słuchajcie, nie mam nazwy na ten ściek. Oczywiście pierwsze tutaj oczko sobie zaznaczę, żebym wiedziała, gdzie było pierwsze, natomiast muszę tak przerobić dookoła, czyli przerzucam i robię tutaj i robię. I teraz tak,
Jedyne, co jest ważne przy tym, żeby to zrobić, żeby zrobić parzystą liczbę takich tutaj rzędów, tych oczek, ponieważ no, będzie nam potrzebna jednak parzysta liczba, żeby sobie ładnie to rozdzielić, więc będę to liczyła i będę sprawdzała. Jeśli mi gdzieś tutaj się okaże, że mam nieparzystą, to dodam jeszcze jedno oczko. Taka jest zasada, że jedyna tutaj, żeby zrobić liczbę parzystą i ładnie sobie to mniej więcej tutaj tak wyrównać, żeby sobie to po prostu obrębić w taki sposób. I tak zrobię sobie dookoła i zaraz do Was wracam. Ok, obrębiłam sobie to wszystko dookoła, tak to mniej więcej wygląda i u mnie wyszło tutaj w tym momencie już 164 oczek, więc nie będę tutaj w środku dawała jeszcze jednego, żeby nie mieć 165, bo nie mogę mieć liczby nieparzystej, więc po prostu połączę tutaj to okrążenie oczkiem ścisłym. Oczywiście Wy możecie mieć zupełnie inną liczbę, tym się nie przejmujcie, to nie o to chodzi, żeby sobie doliczać się ile kto ma. Robimy sobie cały czas pod nasz wymiar. Już cały ten dekolt tworzy Wasz wymiar swetra, więc on zawsze będzie się różnił od tego, co ja tutaj mam. I teraz zmienimy sobie ściek, będziemy robić taki, ten siateczkowy, który widzieliście, więc w zasadzie on teraz będzie się dopiero już rozszerzał, więc to, co tutaj zrobiliście, to było takie przygotowanie i on zbytnio nie jest rozszerzony, a na pewno to jest za mało, żeby stworzył sobie szerokość i swetrów, i rękawa, i wszystkiego, więc my teraz, tworząc taki ściek, od razu rozszerzamy, czyli nie będzie już innego rozszerzania oprócz tego, które tutaj zrobię. Czyli tak naprawdę, jeśli Wam się zdarzy, że to, co zrobiliście tutaj, jest za mało, to znaczy, że trzeba było dać więcej tutaj tych półsłupków w tym pierwszym rzędzie. Ponieważ, tak jak powiedziałam Wam, ten wymiar swetra tak naprawdę jest ciężki do oszacowania, ale sam ten dekolt już tworzy Wam szerokość na ramionach. Ona jest jakby szerokością już na ramionach, on już jest szeroki ten dekolt. Więc jeżeli my teraz rozszerzymy jeszcze ten sweter, a praktycznie już bardzo go rozszerzymy, powinien pasować, jeśli będziecie dawać te same liczby oczek co ja, czyli rząd tutaj, 2 oczka i rząd tutaj. Ale jeśli się okaże, że na przykład zrobicie kilka rzędów i jednak się okaże, że ten sweter jest dla Was za mały, to zawsze możecie wrócić do tego pierwszego rzędu i pomiędzy jeszcze gdzieś tutaj, na przykład w środku, jeszcze stawiać jeden słupek i wtedy on naprawdę będzie szeroki. Ja niestety nie rozpisuję wzorów na sprzedaż i nie rozpisuję ilość oczek i takich rzeczy, nie mam na to czasu, po prostu robię dla siebie rzeczy, a jeżeli komuś się to przyda, to mam nadzieję, że sobie będzie umiał w jakiś sposób poradzić. No, to są moje wskazówki, być może jeszcze będziecie musieli sami pokombinować, jak to tutaj dokładnie rozplanować. Ale zobaczcie, my teraz jeszcze raz w tym samym oczku robię narzut i w tym samym oczku robię jeszcze raz ten sam wzór. Oczywiście mi się tutaj pomyliło, jeszcze raz. Tutaj przez to oczko, oczywiście. I się niestety będzie mylić, przepraszam Was, ale tak rzadko robię ten ściek, że z przyzwyczajenia robię co innego. I tutaj zostaje dwupętelka i jedna. I to jest mój początek. I teraz nie będę łączyła okrążeń, bo chcę, żeby sweter ładnie wyglądał. Nie chcę mieć żadnych okrążeń. To będzie ładnie wyglądało bez. Natomiast co my tutaj robimy? Po prostu pomiędzy każdymi tymi ściegiem robimy oczko łańcuszka. I zobaczcie, to oczko łańcuszka powoduje, że jest taka siateczka. Natomiast nie pomijamy tutaj żadnych oczek, czyli każde takie oczko musimy przerobić i teraz dodać oczko łańcuszka. I tak będziemy rozszerzać ten sweter. Czyli oczko łańcuszka i kolejne oczko przerabiamy. Oczko łańcuszka i przerabiamy. Oczko łańcuszka i przerabiamy. I tak może się okazać teraz, że Wam się sfaluje ta część i tak będzie, bo to jest takie nietypowe rozszerzanie na taką bombkę, można powiedzieć. To natomiast wszystko się ułoży, jak już zrobicie dłuższą część swetra i ładnie się to wszystko porozdziela. Natomiast na razie to będzie wyglądało jak jedno wielkie sfalowanie, ale tak ma wyglądać, bo sami widzieliście, że ostatecznie sweter wyszedł bardzo ładnie, ułożył się, muszę się sama pochwalić. A więc nie boimy się tego sfalowania, tymczasem za każdym takim oczkiem stawiamy oczko łańcuszka. Za każdym.
I tutaj się nie możemy pomylić. To jest właśnie ważne, żeby sobie ten wzór przypilnować i stworzyć tak jak ja tutaj. No i oczywiście ja tutaj muszę sobie go przerobić dookoła, w każdą taką pętelkę. A jak gdzieś się okaże, że się pomyliłam i zapomniałam, to będę musiała wrócić, spróć i zrobić to oczko łańcuszka. To będzie zresztą widać w drugim rzędzie, jak będziemy się wbijać, bo będzie się po prostu inaczej układał ściek. Dobra, to ja już tutaj Was zostawiam, ja sobie poprzerabiam tutaj i zaraz do Was wracam. Ok, przerobiłam sobie cały rząd, pamiętając, żeby oczywiście dodać sobie oczko łańcuszka. Tutaj mam jeszcze dosłownie 2 pętelki do zrobienia, czyli przerobię z Wami tutaj oczko łańcuszka i ostatnia pętelka i oczko łańcuszka. I tak jak Wam wcześniej wspominałam, nie będę łączyć okrążeń, bo nie chcę, żeby były widoczne po prostu, tylko od razu tu, gdzie robiłam pierwsze, o, tutaj widać nawet pętelkę, to mam jako oczko łańcuszka, znaczy oczko łączeniowe. O, może tak będzie widać, że tu jest oczko łączeniowe, takie zaciśnięte. Natomiast po prostu od razu zrobię sobie narzut, wbiję się właśnie w tą pierwszą tutaj pętelkę i będę dalej robiła ten sam ściek. Oczko łańcuszka, narzut. I tutaj, gdzie widzicie właśnie tą część, wbijamy się teraz pod tą pętelkę i wykonujemy ten sam ściek. Zobaczcie, tutaj go widać i tak samo. Czyli tak, nie zapominamy robić oczek łańcuszka, ale po prostu już teraz nie ma żadnych rozszerzeń, tylko sobie robimy tak dookoła. Tak samo, w miejscu, gdzie mieliśmy ten ściek, mamy tutaj właśnie taką dużą pętelkę, czyli w niej się wbijamy, a tu zawsze było oczko pomiędzy. I tak to zostaje, po prostu cały czas sobie pracujemy tak samo dookoła. Tak naprawdę do takiej wysokości już nie dłużej, ponieważ my tutaj mamy szeroki dekolt, on jest już na ramionach, więc tutaj nie potrzebujemy zbyt wysokiego tutaj tych rzędów zrobić, zanim rozdzielimy na rękawę. Więc ja zrobię kilka takich rzędów i pokażę Wam dokładnie, jak to u mnie wygląda. Pamiętam, że tutaj na łączeniu mam mniej więcej przejście, mam mniej więcej początek, więc będę robiła pełne okrążenia do momentu, aż dojdę tutaj i sprawdzę dokładnie, ile tych okrążeń muszę zrobić i zaraz Wam powiem. Ok, ja już zrobiłam sobie jakąś część tego samego wzoru, już bez żadnych zwiększeń i jak zauważycie, już przestaje się falować ta część swetra. Robimy ją na taką wysokość, w której możecie już rozdzielać pod pachą. To wszystko zależy od tego, jaki macie ściągacz, ile potrzebujecie od dekoltu do pachy. Ja zrobiłam sobie tutaj około 18 cm. To jest tak mniej więcej 18-17 w zależności od tego, jak się tutaj wszystko porozszerza. I to jest dla mnie odpowiednia wysokość. I teraz będziemy sobie rozdzielać na rękawy. Teraz też możecie sobie zobaczyć, jaką macie tak naprawdę całościową szerokość tego swetra, bo to już bardzo dużo Wam powie, jak możecie rozdzielić rękawy. Ja z reguły robię sweterki na szerokość 50 cm, rękawy od 35 do 40 cm. Tak sobie już tak długo robię te swetry, że taki rozmiar jest dla mnie dobry. Oczywiście Wy możecie mieć totalnie inny rozmiar. I teraz co robimy? Mniej więcej musicie wiedzieć, znaczy musicie, nie mniej więcej, ile macie takich rzędów tutaj. Ja liczę te rzędy te, które robię ten ściek. Nie liczę już oczek pomiędzy łańcuszkiem. I musicie sobie je policzyć. Tak jak wcześniej wspominałam, one muszą być parzyste, bo teraz będziemy sobie rozdzielać. Mi wyszło, że mam 164 takie rzędy i muszę sobie teraz podzielić tak to moje koło, żeby wydzielić część na rękawy, część na panel przedni, tylny
i właśnie tutaj na rękawy. Ja zaraz się przybliżę, tylko jeszcze chcę Wam tutaj właśnie coś pokazać. Zanim rozdzielicie, jak nie będziecie wiedzieć na ile rzędów, na ile oczek, to oczywiście przyłóżcie sobie taką metrówkę, centymetr, metrówkę i sprawdźcie, ile uzyskaliście tutaj dookoła właśnie tej szerokości, mniej więcej idąc tak po kolei na płasko z jednej strony. Co Wam to mówi? Bardzo dużo nam to mówi, bo wtedy możemy sobie zobaczyć mniej więcej, ile jeszcze musimy na przykład dołożyć oczek tutaj w tej części pod pachą, bo może się zdarzyć, że właśnie macie za wąsko i tutaj jest właśnie też ta część filmu, w której jeszcze można rozszerzyć ten sweter, pomimo że na przykład tutaj nie zrobiliście jak gdyby za dużo zwiększeń, to jeszcze tutaj pod pachą można rozszerzyć. Także ja może to zapomniałam powiedzieć, ale mam nadzieję, że oglądacie cały film, zanim zaczniecie robić projekt. Ja też robię ten projekt tylko raz, więc no nie mam ani funduszy, ani czasu, żeby 2 razy robić to samo, dlatego zalecam oglądać całość filmu, zanim się weźmiecie za ten projekt. I co ja teraz robię? Rozłożyłam sobie na pół, mniej więcej na pół i patrzę mniej więcej, ile potrzebuję na rękaw. I tak jak wspominałam, od 35 do 40 cm. Tutaj mniej więcej mam 16-17 cm, no to już jest takie właśnie 34, to już jest fajne, jakbym uzyskała tutaj. Potem mniej więcej sobie patrzę z tej strony również, jeżeli tu mam 17 i tu mniej więcej mam 17, no to ile mi zostaje mniej więcej w środku. To tak na razie tylko mierzę, bo wiadomo, że my musimy to dokładnie rozdzielić, ale gdy mniej więcej sobie to rozdzielę, to już mniej więcej wiem, na czym ja w ogóle stoję, ile ja ten sweter muszę jeszcze rozszerzyć. I ja tak mniej więcej to robiłam, że w zasadzie uzyskałam fajną liczbę oczek. Przy tego typu szerokim ściągaczu ja muszę naprawdę niewiele dodać tych oczek pod pachą, żeby ładnie leżało. Podejrzewam, że ja dodam 10 oczek, z czego 10 to tak naprawdę jest 5 rzędów. Raz, 2, 3, 4, 5. Więc w zasadzie sobie o tyle rozszerzę pod pachą, tak żeby po prostu fajnie mi się układało. Nie muszę zbytnio rozszerzać tego swetra, bo już na ten moment widzę, że uzyskałam fajny rozmiar i na rękawy, i na część panelu. Oczywiście teraz, jeżeli znacie całkowitą liczbę oczek, to dopiero teraz musicie sobie ją fajnie podzielić. To nie jest raglan, więc nie musimy tutaj nic zostawiać. Natomiast zawsze fajnie się to dzieli w taki sposób, że ja oczywiście zrobiłam to tak, żeby nie robić tego na surowo, to zmierzyłam sobie, ile danych rzędów zajmuje mi na przykład te 50 cm, które chcę uzyskać. Ile rzędów w ogóle zajmuje mi na przykład 10 cm. I tutaj można sobie właśnie przyłożyć centymetr i sprawdzić. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest mniej więcej. 10 rzędów zajmuje mi 11 do 12 cm. Więc tak starałam się obliczyć, żeby uzyskać odpowiedni podział. Ja nie robiłam tego na oko. Ja robiłam to trzymając metr, centymetr i mierząc dokładnie, ile jeszcze tutaj potrzebuję. I na przykład szłam sobie w taki sposób, że oczywiście jestem w momencie, gdzie zaczynałam i teraz tak, kolejny taki rząd, czyli ten nowy, gdzie jest niżej, od tego rzędu liczę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wzięłam te 32 rzędy na płasko i sprawdziłam, ile one mi teraz dają centymetrów. To jest oczywiście mniej więcej. I zobaczcie, że już mam te 35 tutaj, 36. To jest takie moje minimum, więc tak jak wspominałam, ja nie muszę zbytnio tutaj rozszerzać. I to były rzędy na mój rękaw, bo zaczynamy od pierwszego rękawa. Czyli powiedzmy, że jestem w tym miejscu, więc 35 takich rzędów zostawię sobie na rękaw. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Więc to mi mówi, że zostaje mi tutaj 100 oczek, więc podzielę porówno po 50 rzędów, zarówno na panel przedni i panel tylny. Nie stosowałam żadnej techniki, jak w sensie ile połówek
ile, czy 1/4, czy 2/4 na rękaw. Starałam się, tak jak Wam tutaj pokazywałam, policzyć sobie i rozmierzyć to sobie za pomocą mojego centymetra. Wiadomo, że tak jak wcześniej wspominałam, możemy jeszcze nadbudować sobie część pod rękawem, czyli o jakieś parę centymetrów jeszcze mogę uzyskać, czyli ten sweterek będzie taki fajny, luźny, bo jak dołożę sobie pod pachą, powiedziałam 10 oczek, co mi da 5 rzędów, raz, 2, 3, 4, 5, to mi dał około 5 cm, więc uzyskam na rękaw te około 40 cm po całej oczywiście obwodzie tej szerokości. I tak samo metodą prób i błędów, dosłownie, tak Wam to powiem, żeby idealnie sobie dopasować, nie musimy stosować tutaj żadnej matematyki, po prostu sprawdzajcie sobie centymetrem, ile zostawić w środku możecie, ile po boku i ile jeszcze możecie dołożyć sobie pod pachą. I pamiętajcie, że to, co dokładamy pod pachą, również będzie dołożone do boków swetra, czyli dodatkowo uzyskam 5 cm z jednego boku i 5 cm z drugiego boku, czyli sweterek będzie luźniejszy niż zakładałam. I tak naprawdę obyło się bez żadnych rozszerzeń tutaj, czyli to, co wcześniej Wam wspominałam, tą samą metodą robiłam i tą samą metodą później budowałam sobie tą przestrzeń tutaj. I teraz tak, dla większych rozmiarów. Ja wiem, że to jest totalna samowolka ten sweter i że ciężko mi jest powiedzieć Wam, jak Wam wyjdzie. Ale uwierzcie mi, ten dekolt jest szeroki, to jest szeroki karczek, można to powiedzieć. I ta szerokość, którą Wy już robicie sobie, ona w zasadzie ładnie się układa na ramionach, więc to, co zrobicie tak jak ja, ładnie się też rozszerzy i powinno Wam się tak samo zejść jak mi na każdy rozmiar. Jeżeli robicie większy dekolt, to wyjdzie Wam tutaj więcej, mniejszy to mniej. Nie przejmujcie się, znaczy nie zrażajcie się, o tak powiem, bo przejmować to się zawsze przejmujemy, że nam się coś nie udało. Nie zrażajcie się, jak Wam nie wyjdzie za pierwszym razem, bo tak jak mówię, no czasami trzeba się cofnąć i troszeczkę porozszerzać więcej tutaj, albo spróbować, tak jak ja Wam teraz pokażę, nadbudować tą część właściwie na ramieniu, znaczy na podpachą. I teraz tak, ja już sobie to wszystko porozdzielałam, czyli licząc rzędy, tylko rzędy oczywiście, nie liczę tutaj tych oczek, zostawiłam w środku 35, Boże, co ja tu napisałam? 35. Ok, możecie się ze mnie śmiać. 32 oczywiście. 32, nie wiem skąd mi się to wzięło 35, przecież mam 164. Ok. No widzicie, jak ja tutaj robię chaos w swoim swetrze, więc na bieżąco sobie tutaj uzupełniam dane. Wiem, że dostanę pewnie negatywne komentarze, ale trudno. Ok, więc tak, idąc po kolei. Zaczynamy w miejscu, w którym zaczynaliśmy tworzyć. To jest mój pierwszy rząd. To jest oczywiście wszystko mniej więcej. Tu mam szef, więc odtąd zaczynam. Czyli, tak jak wcześniej z Wami odliczałam, zaczynam od tego niższego rzędu, obliczam 32 rzędy w środku i zaznaczam znacznikiem nie rękaw, tylko rząd, w którym już jest mój panel przedni, bo tak mi będzie prościej, bo będę tutaj łączyła z tym oczkiem. Więc licząc już od tego oczka, znowu obliczam moje, uwaga, 50, to jest panel przedni, więc tutaj już nie będę z Wami liczyła, musicie mi uwierzyć. I również 50 to jest ten rząd tutaj, czyli ja wkładam znacznik do panelu, nie do rękawa. Następnie robię kolejny rękaw, więc zaczynam liczyć od tego rzędu. Rzędy liczę sobie 32, oczywiście nie 5. I znowu 32 się kończy tu, a tu się zaczyna kolejny panel i wychodzi mi 50. Ja już sobie to wszystko sprawdziłam, mam jak mam i zgadza się wszystko, więc musicie uwierzyć na słowo, że tak jest. Natomiast co teraz robię? Właśnie teraz będę wydzielała ten rękaw, więc po co to robiłam? Po to, żeby właśnie pominąć ten rękaw. Oczywiście jestem cały czas na tej prawej stronie, ja się tutaj oddalę, żebyście coś widzieli. Składam sobie tak na pół, dalej tak mi będzie lepiej pracować i tutaj w tym miejscu dodaję moje 10 oczek łańcuszka. Tak jak wcześniej wspominałam, 10 oznacza, że będę miała 5 rzędów, bo oczywiście musimy zrobić też przestrzeń na oczko łańcuszka. Czyli na razie sobie tutaj wepnę, żebym wiedziała, gdzie jest początek.
i dodaję 10 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mam nadzieję, że tutaj to będzie widać, bo chcę Wam pokazać jednocześnie, jak pomijam rękaw. Oczywiście tak, czyli te 32 rzędy pomijam i zaczynam od wbicia się tutaj w to miejsce, które zaznaczyłam, z tym, że to tutaj, czyli pomijając rękaw. Muszę zrobić jeszcze jedno oczko łańcuszka, ponieważ tak jak zauważyliście, żeby 5 oczek, 5 rzędów wyszło, to mamy tak, tu był pierwszy, pomijamy, raz, pomijamy, 2, pomijamy, 3, pomijamy, 4, pomijamy, 5, czyli żeby mi się zgadzał wzór, dokładam 11 oczko, ale to jest tylko po to, żeby się tutaj zgadzał wzór do tego miejsca, tutaj. I tu od razu w tym miejscu robię ten taki ściek, który tutaj ciężko mi nazwać, w taki sposób. I zobaczcie, że to będzie tutaj ten rękaw. Będziemy sobie później obrębiać i później tworzyć do niego odpowiedni ściek. Natomiast teraz będziemy pracować tylko na panelach przednim i tylnym. I tutaj tak, tą część oczywiście musimy robić dalej tak, jak pokazuje wzór, czyli tutaj się nic nie zmienia. I teraz, tak jak wcześniej wspominałam, wcale nie musicie rozszerzać tyle, ile ja. To może być naprawdę mniejsze rozszerzenie, bądź trochę większe. Może niezbyt za duże, żeby to tak nie odstawało. Ja też nie umiem Wam tego powiedzieć, jakie będzie idealne. Sami musicie sobie to mniej więcej dopasować. Już po takim rozdzieleniu można będzie założyć na siebie ten sweter, bo już mamy tutaj mniej więcej coś oddzielone i będziecie widzieć, czy Was uwiera, czy jest dobrze, czy jest luźno. Wszystko robimy na bieżąco. Podejmujemy decyzje na bieżąco o rozszerzeniach czy skróceniach, o wszystkim. Dobrze, i ja przerobię ten panel i znowu dojdę do tego punktu. Ojej, coś się tu trzęsie. Zobaczcie, już jestem prawie na końcu. Muszę jeszcze tutaj zrobić kilka dosłownie rzędów. I jeszcze tutaj jest ostatni. To jest moment, w którym ja jeszcze tutaj go robię, bo tak zaznaczyłam sobie, czyli ten ostatni rząd. I tutaj to samo robię co wcześniej, czyli wydzielam rękaw, czyli już wiem, że muszę nałożyć nie 10, a 11 oczek łańcuszka, żeby mi się zgadzał wzór, więc nakładam 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pomijam rękaw, czyli tutaj przestrzeń na rękaw zostaje. I teraz muszę się wbić tutaj w tą pętelkę, w to oczko. Już tutaj sobie wbijam. Czyli tak, narzut. Można dopiero później ściągać znacznik, żeby się nie pomyliło. Tu jest takie trochę dziwne przekładanie, ale uda się. No i mogę już usunąć ten znacznik i dalej oczywiście kontynuuję wzór tak jak tutaj wcześniej, czyli mam wydzielone rękawy i teraz muszę dojść do początku w miejscu, w którym rozdzielałam i pokażę Wam, jak przerobić właśnie ten łańcuszek. Dobrze, więc jestem teraz na początku, czyli w miejscu, w którym robiliśmy pierwsze oczko łańcuszka. Ja tak naprawdę wypinam sobie już te znaczniki, bo nie chcę ich, przeszkadzają mi. Natomiast zaznaczyłam sobie tu, gdzie był na dole szef, żebym wiedziała, gdzie jest początek, bo oczywiście można się pogubić w tych ilościach rzędów. My robimy już sweter cały czas na panelu tylnym i przednim, więc będziemy tworzyć go dookoła i nie potrzebujemy żadnych znaczników, więc nie chcę sobie tutaj utrudniać pracy. Co ja teraz tutaj muszę zrobić? Oczywiście to, co wcześniej Wam wspominałam, czyli nadbudować te rzędy. I teraz tak, szukam sobie, tu było pierwsze oczko łańcuszka, więc je muszę pominąć i dopiero w drugim oczku można wbić się w ten sposób, że wbijać się od góry na przykład. Można się wbijać w tylną pętelkę. Zauważyłam, że ciężko się jest wbijać w tą tylną pętelkę, jakby wbije się w środek tego łańcuszka i drugą część wykorzystam, jak będę robiła rękaw, a tutaj po prostu pobiorę, może być nawet 2 pętelki, które mi się zahaczą, a tu zostanie jedna, nie ma znaczenia.
bo tego i tak nie będzie widać, a warto, żeby robić tak, żeby nam po prostu było wygodnie. I znowu oczko łańcuszka, jedno to tutaj pomijam i wbijam się w kolejne i przerabiam ten sam ściek, oczko łańcuszka, wbijam się od góry. Ja też nie wspominałam, ale oczywiście może dlatego, że tak już z automatu robię, że ten łańcuszek nie może być skręcony. On musi ładnie równo iść, żeby po prostu to fajnie wyglądało i żeby można było się doszukać prawidłowej liczby tych tutaj pętelek, żeby Wam się nic tutaj nie pogubiło. I jeszcze raz mogę sobie tutaj pobrać w środku. Mam zrobione raz, dwa, trzy, cztery, więc z tego mi wychodzi, że jeszcze tutaj dokładnie jest jedno oczko łańcuszka, jedna przerwa, wzór, oczko łańcuszka i tutaj zaczynamy już od tego miejsca, gdzie tutaj widzicie jest właśnie ten ściek, wbijamy się w to oczko. Czyli nic się nie wydarzyło strasznego, wszystko mamy po kolei, czyli wbijamy się cały czas teraz tak samo w miejsca, w którym jest ten taki, powiedzmy, trochę przypominający półsłupek, ale tak troszeczkę inaczej robiony. I tak samo robimy z drugiej strony, czyli budujemy sobie teraz cały czas panel dookoła. On się oczywiście fajnie zacznie układać, jak ja będę miała trochę więcej zrobione. Na razie to nie widać tego, żeby to fajnie wyglądało, ale będzie fajnie wyglądać. Muszę oczywiście przerobić tutaj tą część. Jak dojdę do drugiej strony, to również po tym łańcuszku będę tak samo przerabiała. W zasadzie nie mam potrzeby pokazywać Wam jeszcze tego samego jeszcze raz, bo dokładnie musicie zrobić to samo co tutaj, w zależności ile tych oczek sobie przeznaczyliście, tyle rzędów wstawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak jak Wam wcześniej wspominałam, 10 oczek, czy tam daję 5 rzędów, no i to jedno oczko przejściowe, żeby to ładnie wyglądało. I ja teraz będę cały czas pracowała dookoła, budując mój panel środkowy, może tak go nazwijmy. I jak skończę jakąś część, to pokażę Wam, jak to u mnie wygląda i jak można sobie to fajnie zakończyć. A oczywiście wszystko zależy od ilości włóczki, którą będę miała, czy uda mi się zrobić dłuższy sweter, czy krótszy, a potem zajmiemy się jeszcze rękawami. Więc ja już teraz robię sam środek i wracam do Was, jak zrobię ten środeczek. Ja już skończyłam budować moją długość swetra. Oczywiście Wy musicie to na bieżąco sprawdzać. Ja uzyskałam tutaj około 30 cm, ale to jest 30 cm po wypraniu, ponieważ zazwyczaj te wzory ażurowe z dziurami, one jeszcze potrafią się rozciągnąć i tak się też u mnie stało. Sweterek się wydłużył, więc musiałam nawet trochę spróć tych rzędów, żeby sobie jeszcze zrobić ściągacz. Więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć naprawdę taką docelową długość swetra, to warto na pewnym etapie go wyprać, żeby sprawdzić, jak wzórek ażurowy się ułożył. No i u mnie już jest ok. I teraz tak, kończę w miejscu, w którym mniej więcej tutaj zaczynałam, czyli to będzie mniej więcej tutaj taki rząd. To nie musi być dokładnie ten rząd, ale chodzi o to, żeby zacząć tutaj w pełnym okrążeniu. I teraz będę robiła sobie delikatny ściągacz. Oczywiście tutaj nie musi być ściągacza, możecie sobie obrębić oczkami ścisłymi lub oczkami ścisłymi z narzutem, ale ja już zaczęłam robić rękaw i stwierdziłam, że fajnie też wygląda ściągacz na dole, ale już taki mniejszy, delikatny, na 10 oczek. Będę go robiła dokładnie tym sposobem, co tutaj ta część górna, nie dolna, tylko ta górna. To jest taki fajny wzór na ściągacz. I teraz nie odrywam tej włóczki i kontynuuję jakby dalej tworzenie. I ściągacz będziemy robić tym razem tam i z powrotem, tak pionowo. Ja już kiedyś pokazywałam ten sposób robienia ściągacza, ale dla tych osób, które oczywiście tutaj są pierwszy raz, to szybko sobie tutaj to przypomnimy. Robię oczko łańcuszka i tutaj niweluję tą wysokość, mniej więcej robiąc takie oczko ścisłe. To jest taka mniej więcej niwelacja wysokości. Oczywiście ona tutaj nie jest jakoś ważna, ale tak będzie fajnie to wyglądało. Teraz robię ściągacz na 10 oczek łańcuszka, czyli nabieram 10 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To mam 10. Oczywiście muszę zrobić 11 jako oczko brzegowe. Odwracam ten łańcuszek i znowu pracuję tutaj w tylnej pętelce
i znowu wykonuję ten sam ściek, który na początku, czyli oczka ścisłe z łańcuszkiem, Boże, z narzutem oczywiście, z żadnym łańcuszkiem. Zaznaczam sobie pierwsze oczko i przerabiam 10 oczek. Mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tutaj jest oczywiście 10, tylko ono jest tak schowane, tutaj ta pętelka i 10. Następnie będę ten łańcuszek zaczepiała tutaj o tą przestrzeń swetra. Dla tego środkowego ściągacza będę robiła zawsze w taki sposób, że będę się wbijała w te przestrzenie tutaj, czyli luźno pod tą przestrzeń, pod tą przestrzeń. Nie wybieram żadnych oczek, tylko od razu wbijam w pierwszą tutaj tą wolną przestrzeń. Tutaj mieliśmy oczko ścisłe, pierwsza wolna przestrzeń i robię oczko ścisłe 1 i jeszcze raz druga ta wolna przestrzeń, oczko ścisłe 2. Czyli łączę w taki sposób, że robię 2 oczka ścisłe. Natomiast one nie są wliczane do wzoru. My będziemy tylko robić te tutaj 10 oczek łańcuszka, co jest na ściągacz. Więc odwracam robótkę, sprawdzam, które to są te 2 oczka, wbijam się w to trzecie, no i tutaj kontynuuję ściek, oczka ścisłe z narzutem w tylną nitkę pętelki. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no i oczywiście ostatnia pętelka, cała przednia i tylna nitka, 10. Oczko do góry, odwracam i dalej pracuję tak samo, czyli pierwsze oczko do góry pomijam, pobieram tylko pętelkę z tego pierwszego, tylną, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i znowu patrzcie, ta przestrzeń jest zajęta, bo już tutaj wykorzystywaliśmy, więc pobieram pierwszą przestrzeń tutaj i drugą tutaj i wkładam w szydełko, żeby zrobić 2 oczka ścisłe. Pierwsze tutaj i drugie w tej przestrzeni tutaj. I ponownie wracam do wzoru, czyli odwracam robótkę, 1, 2, 3, czyli tak naprawdę w trzecie oczko od szydełka, pobieram tylną nitkę od pętelki i również przerabiam ten sam wzór. Czyli bardzo prosty, fajny ściągacz, ładnie wyglądający jak na drutach. Trochę będzie zamieszania z tym łączeniem, natomiast tutaj Wy oczywiście możecie sobie stworzyć ten ściągacz dłuższy, może być nawet na 15 oczek. To już zależy od Was, jak Wam się podoba. W ogóle nawet nie musi być tego ściągacza. Jak ktoś ma problem, może też zrobić sobie reliefowy ściągacz. Tutaj akurat pokazuję tylko mój sposób, ten, który ja wykonałam. Natomiast ja się jeszcze tutaj na chwilę zatrzymam i jeszcze raz coś Wam pokażę, bo ja już oczywiście zrobiłam sobie pierwszy rękaw, żebym wiedziała, ile mam włóczki, na ile mi starczy, jak się rozciąga. Więc ja już zaczęłam robić, w zasadzie skończyłam robić, już Wam się oddalam, pierwszy rękaw. Ja za chwilkę Wam też pokażę, jak będziemy go robić. I ten rękaw też musiałam wybrać, żeby wiedzieć, dokąd będzie idealna szerokość, ale mój rękaw był bardzo szeroki. Ja tutaj praktycznie w tym najszerszym miejscu no 20 mam, ale to jest po wypraniu, bo przed wypraniem był szerszy, bo jakby po wypraniu on się bardziej wydłuża, czyli on się tak naprawdę zmniejsza się trochę szerokość, ale się wydłuża i to u mnie widać i powstał mi taki dzwoniasty rękaw, takie właśnie zakończenie dosyć szerokie. Oczywiście możecie sobie go tak zostawić, ale ja chciałam, żeby ten rękaw był jednak zawężony i żeby miał ściągacz, czyli tak, ten sam sposób wykonywania ściągacza będzie na rękaw, co na przedni panel,
ale to wszystko będzie zależało od tego, jak szeroki macie rękaw, bo ja, mając taki szeroki, dzwoniasty rękaw, nie podobało mi się to akurat w tego rodzaju swetrze, ponieważ on ma okrągły tutaj karczek i jakby wszystko mnie tak za bardzo rozszerzało, więc wolałam sobie go zawęzić. I ja zdecydowanie musiałam zawęzić jeszcze ten ściągacz. I na czym polegało zawężenie? Na tym, że musiałam zastosować trochę inną technikę zaczepiania. Musiałam trochę kombinować i tak też będę musiała robić w drugim rękawie, że jak jestem tutaj, wyobraźcie sobie, że to jest oczywiście rękaw i tworzycie go. Natomiast przy rękawie musiałam zastosować technikę, że raz wbijam się w 2 przestrzenie, tak jak tutaj widzicie, a w kolejnym rzędzie w 3, czyli raz, 2, 3, aż tak zawężając. Czyli możemy dowolnie kombinować te zaczepienia. Możecie robić tylko zaczepienia w 2 przestrzenie, czyli pobierać tutaj pierwszą i drugą. Pamiętajcie, że tą mamy wykorzystaną, więc tej już nie biorę pod uwagę. Czyli wybierałabym normalnie, gdybym robiła teraz sweter, to raz i 2. Natomiast gdy robiłam rękaw, to za drugim razem, za każdym drugim razem zawężałam o 3 oczka. I też nie do końca, bo na samym końcu w 2 rzędach mam tylko, czy nawet w 3 rzędach mam tylko zaczepienie o 2, bo jednak ściągacz się robił zbyt wąski. Jeszcze dlatego go nie zszyłam, żebym po prostu zrobiła sobie drugi tak samo. Będę liczyć te rzędy, żeby mi się zgadzały, żebym wiedziała, żeby rękawy były takie same i będę po prostu, oczywiście ja sobie tam zapisałam, w którym rzędzie, kiedy robiłam raz czy raz 2, ale to wiadomo, na bieżąco jeszcze trzeba sobie sprawdzić ostatecznie, ile macie takich tutaj rzędów i wtedy mamy pewność, że rękaw będzie taki sam. Natomiast tutaj oczywiście ja tutaj zbytnio nie potrzebuję go zawęzić, więc tradycyjnie sobie tego tak lekko przerabiam ten ściągacz tam i z powrotem, zaczepiając o 2 oczka, ale gdybyście chcieli sobie go zawęzić, to pamiętajcie, że możecie zawsze zawężać właśnie w taki sposób, że co jakiś tam rząd po prostu zaczepicie sobie o 3 oczka. Ponieważ robicie raz tylko ten ściągacz na dole, więc nie ma znaczenia, czy zrobicie go równo, w takim sensie, że musi być jakiś schemat, że na przykład 2 razy zaczepiliście po 2, a raz po 3. Możecie tak się kierować schematem, ale możecie też na bieżąco sprawdzać, jak to wygląda i czy się sweter zawęża, czy potrzebujecie zawężać, czy nie i w dowolnym punkcie zdecydować, czy zawężacie, czy nie. To jest naprawdę praca na bieżąco i na bieżąco sobie to wykonujemy. No oczywiście ja wykonam jakąś część tego ściągacza i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda i jak sobie ładnie go zszyć, a już w zasadzie wiecie, jak go zszyć, bo robiliśmy sobie tutaj ten karczek, więc na samym końcu również zszywam tak samo jak tutaj, czyli w zasadzie nie muszę pokazywać. Jedyną rzeczą jeszcze, którą Wam pokażę, to jest oczywiście tworzenie tutaj tego rękawa na dole. Ok, postanowiłam, że jeszcze wrócę do tego ściągacza, bo ja już sobie go zrobiłam i tą metodą, którą Wam powiedziałam, że wbijanie się w 2 przestrzenie, też znacznie się zawęża tutaj ta część. Ja miałam akurat szeroki ten sweter, bo jak mówiłam, weszło mi jeszcze szerzej, bo dodawałam pod pachami, więc ten ściągacz mi był potrzebny taki wąski. Ale gdy Wam się okaże, że nie potrzebujecie takiego wąskiego, to pamiętajcie, że też jest możliwość wbijania się co jakiś czas tylko w jedną przestrzeń. Nie musi być w 2. Wtedy ten ściągacz nie będzie tak bardzo zagęszczał tego swetra, ściągał. Więc tych sposobów jest naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o zrobienie tego ściągacza. I teraz oczywiście na samym końcu staramy się tak mniej więcej tutaj przybliżyć, żeby były blisko siebie te 2 ściągacze. No i składam tutaj prawą stroną do prawej strony i również chcę, żeby ta część tutaj łańcuszka została, bo ona jest gruba. Tutaj, ta. Natomiast ta z tej strony jest cieniutka, więc ja nie potrzebuję tego łańcuszka, więc będę pobierała całą tutaj pętelkę. Więc robię oczko łańcuszka i tak jak wcześniej wspominałam, tutaj wbijam się w całą pętelkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patrzę, gdzie jest 10 oczko. Ono tutaj jest, tylko jest niestety, powiedzmy, takie przytłoczone, więc ja się wbijam w to oczko i pobieram tutaj tylną pętelkę, tak żeby ten łańcuszek został i oczywiście zszywam cały czas tutaj całą pętelkę, tutaj tylną nitkę od pętelki
i tutaj całą. Czyli jakby kończę w taki sposób, żeby na górze była nić prowadząca, a potem już ładnie sobie tutaj zszywam tę część. No i pokażę Wam jeszcze rękaw. Dobrze, żeby sobie zrobić rękaw, musimy oczywiście doczepić włóczkę i wracamy. Będziemy pracować oczywiście zgodnie z wskazówkami zegara, więc musicie tak ułożyć na prawej stronie sweterek, żeby pracować w tą stronę. Wyszukujemy tyle tych rzędów, które dodawaliście. Tutaj widać, które rzędy mam dodane, bo tu mam takie zaczepione oczko jeszcze w łańcuszku, tu też. Natomiast te są zupełnie inaczej robione, czyli mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dokładnie tak jak tutaj widać. I zaczynam od tego punktu, czyli tutaj. Będę szła w tą stronę i zacznę sobie od tego momentu pierwszego takiego dołożonego rzędu, tak naprawdę. Więc po prostu robię pętelkę tutaj podstawową i wbijam tą pętelkę się tutaj. Już się tutaj do Was przybliżę. Mniej więcej gdzieś tutaj. Oczko łańcuszka. I jeszcze raz w tym samym miejscu muszę zrobić ten mój ściek. Ja sobie zaznaczę tutaj to oczko, aczkolwiek i tak je będzie widać. Czyli najpierw przerobię te 5, które tutaj miałam. Dokładnie mniej więcej pobieram tutaj tą pętelkę, to co mi zostało, czyli mniej więcej mogę się wbić pod całość lub pobrać jedną. Tak jak Wam zostało, to jest 2, tu jest 3 i tu jest 4 i tu jest ostatnia z tego dodawanego rzędu 5, oczko łańcuszka. Wyszukuję sobie kolejnego oczka, który jest tak naprawdę z mojego rękawa. Ja już też to wybrałam, więc ciężko mi Wam tutaj to pokazać i one się troszeczkę inaczej układają. Już się tutaj do Was przybliżam. O, w taki sposób. Czyli to był raz, dwa i tutaj mamy ten pierwszy tak naprawdę, bo on jest tutaj oczkiem, a tu jest ten do rozdziału, bo nie ma tutaj nic takiego ładnego. Tak, tutaj się nic mi nie zaciąga. Więc jakby tutaj widzę, że to jest to pierwsze oczko z tego rzędu i mamy taką odległość aż. I teraz zawsze można zrobić tak, że możecie w dowolnej tutaj przestrzeni dodać sobie jeszcze jedno dodatkowe, przejść tutaj i przejść do tego tutaj standardowego naszego oczka. To by było najprościej. Tak i będzie najładniej. Ja natomiast wiem, że już zrobiłam sobie wtedy za szeroki ten rękaw. Co prawda on po wypraniu się ładnie ułożył, ale postanowiłam, że nie będę jeszcze nadbudowywać tego rękawa. Zazwyczaj na drutach to się robi tak, że po prostu się tutaj zmniejsza tą część, więc ja też tak zrobię, że zamiast dodawać po prostu przerobię tak przez 2 pętelki i dopiero przez jedną. Zrobiłam sobie takie po prostu zmniejszenie, żeby się dziurka zmniejszyła, żeby nie było takiej różnicy. Tamta wersja może była ładniejsza, lepiej wyglądała, ale znowu się wiąże z tym, że rozszerzam rękaw. Ja natomiast mam w sumie 40 takich rzędów, tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, więc musi mi wyjść dokładnie tyle samo w szerokości, co tam, żebym oczywiście nie miała żadnych tutaj dziwnych rękawów. Tu robię oczywiście po kolei. Niestety mam to wyprane i może nieładnie tutaj to na razie wygląda, lepiej to nie było wyprać, ale inaczej bym się nie dowiedziała, jak się rozszerzył mi sweter, wydłużył. Lepiej to by wyglądało przed. I teraz co robię? Robię dookoła tą część, którą mam te oczka i znowu aż do momentu, kiedy dojdę tutaj. Ok, zrobiłam sobie dookoła i teraz tak, ważne jest, jak robicie pierwszy rękaw, a w zasadzie drugi, żeby sobie policzyć, ile macie tych tutaj takich rzędów. Ja, tak jak wspominałam Wam, w pierwszym rękawie mam 40, więc w tym momencie mam 39 i mogę zrobić tak, że żeby nie było takiej wielkiej tutaj dziury, to znowu ten 40 nie doszukiwać się tutaj już oczek, tylko po prostu przybliżyć sobie troszeczkę tutaj tą część poprzez takie zmniejszenie. O, coś takiego.
i dopiero wykonać sobie tutaj to oczko. I to jest moje 40 oczko i robię oczko łańcuszka i teraz już od razu sobie tutaj połączę w taki sposób, że wykonam od razu tutaj ścieg w tej części. Można też oczywiście łączyć, ale tak jak ja mówię, ja nie chcę tutaj łączyć, chcę mieć od razu jakby dookoła, robione w takiej spirali, można powiedzieć, ślimakiem, więc tak sobie to połączyłam. Tak naprawdę to od Was zależy, ile sobie tutaj dołożycie tych oczek pod pachą. One potem już nie są takie widoczne jak na początku, więc może jak robicie ten podział tych oczek, to fajnie, jak nie rozpoznajecie, które są oczka, sobie wpinać jeszcze znacznik na początku i na końcu, zanim to rozdzielicie, bo to jest takie dobre dla osób, które jakby mają z tym problem, ale ja jak też uważam, że można na bieżąco zawsze sobie tutaj albo zmniejszyć, albo dodać, to na pewno może ładniej wyglądać. Ja wiem, że tutaj sobie zrobiłam trochę błąd, bo powinnam dodać pod pachą trochę mniej i na tych brzegach troszeczkę właśnie zamiast zmniejszać, dodać oczko. One wtedy by lepiej wyglądało, ale muszę się trzymać tej samej liczby tych właśnie rzędów, które tutaj tworzę, więc jakby nie mogę już więcej dodać. Dlatego u mnie może jest trochę większa dziura pod pachą, ale też mam tutaj ten sznurek, który zaczepiałam i mogę delikatnie go tutaj przepleść, żeby sobie zmniejszyć tą dziurę tutaj, zaczepić na przykład o jedno oczko, potem przejść i zaczepić tu, ale cały sweter ma dziury, więc tak naprawdę czy jedna jest większa, czy mniejsza, to trzeba się tak naprawdę wpatrywać, a jest to połączenie pod pachą, więc jakby tutaj dla mnie to nie ma jakiegoś znaczenia, choć powiem szczerze, że wolałabym jakby nadbudować tutaj trochę więcej tych oczek, żeby to lepiej wyglądało niż skracać. No ale już stało się, tak wyszedł pierwszy rękaw, więc tak też zrobiłam. I tak u mnie już pierwszy rękaw jest totalnie zrobiony, skończony. Nawet tutaj mówię, no widać mniej więcej takie łączenia gdzieś tutaj po boku, że to jest zmniejszenie, ale nie będę się tym przejmować. Budujemy sobie ten rękaw na taką wysokość, na taką długość, jaką potrzebujecie i znowu na końcu robię ten sam sposób ściągacz. Ważne, żebyście zrobili sobie oczywiście dwa rękawy tak samo, czyli od momentu, w którym tutaj mamy pierwszy rząd, tutaj widać, bo jakby jest tutaj takie łączenie łańcuszka, można liczyć sobie te rzędy, żebyście wiedzieli, ile zrobić rzędów w następnym rękawie i mniej więcej w tym samym ciągu idącym zaczynamy robić ściągacz i kończymy taką samą liczbę tutaj rzędów. To jest w zasadzie, słuchajcie, wszystko. Ja muszę wykonać jeszcze drugi rękaw i w zasadzie sweterek będzie gotowy do ponownego przeprania, wyprania, no bo oczywiście część jest wyprana, część nie, ale przynajmniej wiem, jak to się układa i jak leży, więc jestem zadowolona z efektu końcowego. Mam nadzieję, że Wy też będziecie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim sweterku. Do zobaczenia, pa pa!